Pamiętacie te historie, kiedy gdzieś jakiś dzieciak wpadł do studni i potem albo strażak, albo jakiś inny dzieciak na linię schodzi na dół tej studni zanieść kanapki? Mamy bardzo podobną sytuację, tylko że na dnie studni jest wielki złol, a my schodzimy na dół zanieść mu, no cóż, omłot. Ja jestem Mieszko, to jest Czyja teraz tura? Zapraszam. Kinfire Delve, bo dokładnie o tej grze dzisiaj mowa, słuchajcie, jest grą, którą na PortalConie w 2026 roku ogłosił Portal jako wypuszczenie, jako nowość. Jest taki lekki boss battlerek. Pamiętam to, jakby to było normalnie 2 dni temu. Jak wam powiem dlatego, że to było 2 dni temu. I dzisiaj tego boss battlerka karcianego sobie zagramy. Jest to gra umiejscowiona w świecie, gdzie biegamy takim sobie chłopczykiem z latarenką i po studniach szukamy złoli. Trafił nam się, słuchajcie, pan Pogarda do obicia i spędzimy dzisiaj z nim przyjemny wieczorek. Zależy tak naprawdę dla kogo. Proszę. Taki dżentelmen, on ma aż, słuchajcie, 3 karty są pana Pogardy, dlatego że na start jedną z tych kart musimy wylosować, wyłożyć na stół i to będzie nasz przeciwnik. Są 3, dlatego że są 3 różne rewersy. A co jest na tych rewersach? To się dokładnie okaże, jak już zaczniemy grać. Słuchajcie, pudełeczko jest małe. Nie wiem, na ile mogę wam pokazać. No, jest niewielkie. Tak naprawdę znajdują się tam 2 talie postaci. Mamy postać zieloną, która się nazywa, zaraz wam powiem. Gdzieś posiadam te karty, wiecie? O, jest. Tutaj. Nas z wichrowych ostrzy. Drugą jest Fejn Podróżnik i ja wybrałem Fejna Podróżnika. Do tego mamy talię studni, z której będziemy dociągać popleczników, czy tam minionów tego pana Pogardy i będziemy się przez te studnie przekopywać, aż na dnie znajdziemy pana Pogardę, a on swój marny kres. Słuchajcie, cała gra jest bardzo, bardzo dobrze wydana. Bardzo ładnie. Karty są prześliczne, słuchajcie. Mają przepiękne rewersy. Możecie sobie, nie wiem, czy zobaczycie. Spróbuję wam pokazać, że się błyszczą, świecą, są złocone. Każda prawie, że karta jest w jakiś sposób ozdobiona, przynajmniej karty graczy. Troszeczkę gorzej jest z kartami tej studni. One już po prostu są tylko i wyłącznie ładnie narysowane, już się tak nie błyszczą, nie świecą. Cały czas jest to wszystko bardzo fajnie wydane. Pudełko jest pozłacane, inkrustowane. Bardzo, bardzo przyjemne. Karty w ogóle są nawet dobre jakościowo. Bardzo dobrze się nimi można posługiwać, słuchajcie. To jest, jeżeli tak można zrobić kartami takie rzeczy, to znaczy, że ktoś nad nimi usiadł, pomyślał, co zrobić, żeby to było dobre jakościowo. To co, w zasadzie możemy powoli zaczynać rozgrywkę i tłumaczyć, jak będziemy grać, bo gra nie jest aż taka trudna. Będziemy mieli swoją talię, z której dociągamy karty, wybraliśmy tę postać, do niej dołączamy tę talię, tu jest kart bodajże chyba 16. Dostajemy swoją latarnię, która ma jakieś tam zdolności i latarnia jest z reguły dopasiona, ale mamy ją wyłączoną i pewne warunki gry pozwolą nam ją włączyć i korzystać z niej jako akcji. Mamy do tego kosteczki, będziemy je toczyć co tury, jest to rzut obowiązkowy pod koniec tury, zresztą zobaczycie do czego dokładnie. Natomiast pan Pogarda ma dookoła siebie swoich minionków. Wykładamy mu 4 ziomów, czy tam 4 karty dookoła i te karty najczęściej stanowią wyzwania. Na czym to polega? No, pan Pogarda, pan Złol, no, czy jakikolwiek inny, jakim będziecie grać, bo wyszło aż 3 pudła w portalu i nawet nie wiem, czy nie jest tego więcej. Za granicą może portal jeszcze wyda więcej tego. Pan Pogarda ma za cel nas uwalić. Dał nam 10 zdrowia, znaczy Bozia nam dała 10 zdrowia i powiedziała: idź walcz z panem Pogardą. Jak pan Pogarda zdejmie cię do 0, no to niestety wygra pan Pogarda. Tak samo się tyczy z panem Pogardą, my musimy się do niego dokopać i też mu spowodować 0 życia. On na rewersie ma narysowane dokładnie ile ma, tylko są 3 karty, każda ma inną wartość. Nie będziemy odkrywać, niech to będzie niespodzianka dla nas. Co
Co tu jeszcze ciekawego możemy powiedzieć? To nie jest jedyny sposób, w jaki pan Pogarda może wygrać. Bo pan Pogarda będzie nam jeszcze takie wyczerpania karty sprzedawał i one mają, każda jest inna, każda ma jakąś nazwę, słuchajcie, ale często jest napisane też tak, że jeżeli zbierzemy 3 konkretne karty z jakąś nazwą, to no, koniec marny, że tak powiem. Może być ciężko. My mamy możliwości w trakcie gry na odrzucanie tych kart na jakichś warunkach, ale to jak do tego nastąpi albo będzie okazja, to się też dowiecie w trakcie rozgrywki. Wydaje mi się, że ja mam takie karty w swojej talii i możliwe, że będą tam karty, które nam i dorzucają wyczerpanie, bo na przykład pan Pogarda będzie to robił, i mamy też i u siebie, i może tu coś będą nagrody. Jak się do tego pana Pogardy dokopać? Bo musimy, słuchajcie, cały ten deck zniweczyć, musimy ten cały deck przekopać i na końcu będzie siedział, tak naprawdę on powinien być pod spodem, ale nie byłoby wtedy widać, co jest na nim napisane, więc kładziemy na boczku i będziemy mu odkładać te karty na koniec. Jak się skończą karty, pan Pogarda wyjdzie i będzie już sam zamiast minionów wysyłał. Nie będzie się bawił w żadne sądy. Będziemy się z nim bić. Ale zanim musimy pozbyć się rzeczy ze studni. A do tego służą właśnie ci wszyscy te wyzwania, które tu są. I na przykład takie wyzwanie, jest to wyzwanie przeszkoda. Zobaczcie, że jest napisane, że jest to przeszkoda. Ma to swoją wartość, czyli to jest wynik, który ja muszę uzyskać, żeby to odrzucić tę kartę. I w momencie, jak ją odrzucam, dostaję nagrodę. I to jest symbol odrzucenia kart z deku studni, tak? Czyli odrzucimy jedną kartę na boczek. Jeżeli pokonamy tego gościa. Jeżeli nam się nie uda tego gościa pokonać w jednej turze, to on nam sprzeda tyle ran. W tym przypadku jedną. Oprócz tego on ma też jakieś zasady specjalne u siebie. Moje karty będą miały zasady specjalne. Ja je będę pokazywał na bieżąco. Niektóre karty oczywiście będą działać tylko na pewne, nie na pewne, będą działać lepiej na inne wyzwania. Zobaczcie, ten pan już na przykład odrzuca 4 karty z wierzchu talii i sprzedaje tylko jedną bombę. Ale on jest wredny, bo on daje wszystkie pozostałe wyzwania, mają +2 do trudności. Czyli ten tutaj kolega z 6 zrobił się 8. Chyba że pozbędę się tego najpierw. Tak? Kolejna karta, nie wiem czy widać, chyba widać. 4 karty odrzuca, ale zadaje już 2 rany, jeżeli mi się nie uda w jednej turze. Co to znaczy, że mi się nie uda w jednej turze? No, będę zagrywał karty i jeżeli nie zdobędę 9 i go nie pokonam, on dostanie tylko tyle znaczników, ile mu wbiłem tam, powiedzmy, nazwijmy to życia. My się nazywałem chyba inaczej w grze, ale już nie pamiętam. Będę musiał to skończyć go w innej turze. I dopiero jak padnie, to go odrzucimy razem z kartami z wierzchu talii. Możemy chyba powoli dobierać sobie 8 kart. Gra jest wieloosobowa, my gramy w trybie solo. Jest do 4 osób i ilość kart, z jaką startujemy grę, bo tu nie będziemy dokupować nowych kart, gramy tylko tym, co mamy i to będziemy dotasowywać i dociągać ewentualnie. W zależności od ilości graczy mamy od 8 do 5 kart. Jeżeli gramy solo, gramy 8 kartami na początku tury, na początku rozgrywki. Jeżeli gramy więcej, to adekwatnie będziemy opuszczać o 1 aż do 5 w przypadku 4 graczy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mam 8 kart na ręce. I tak naprawdę jestem przygotowany do rozgrywki. Mogę robić następujące rzeczy. Mogę zagrać kartę z ręki jako akcję. No inaczej. Muszę wykonać akcję. Mogę jej nie robić, zaraz dojdę do tego. Ale akcja to jest podejmowanie wyzwania lub wejście generalnie w interakcję z kartą. Wybiorę jedną z tych kart. Wejdę z nią w interakcję. I będę próbował przejść tam jakiś test. Chyba że jest napisane wydarzenie, bo są wydarzenia i wyzwania. Jeżeli wezmę wydarzenie, to czytam, co tam się dzieje. Po prostu mówię, wybieram tę kartę, czytam, co się na niej dzieje, co jest napisane i ją będę zagrywał. Jeżeli bym chciał się bić z którymkolwiek, czy tam podjąć się wyzwania, to one oczywiście mają swoją cechę. To jest przeszkoda, walka. Szukam karty, które odpowiadają kolorowi tej karty. Tak? Ta jest taka zielony, no nie wiem, jaki to określić. Ciemny seledyn, to powiem. To jest wyblakły czerwony. To jest karta specjalna. To jest karta specjalna wydarzenia, ale jest jeszcze jeden kolor. To jest kolor taki ciemny niebieski.
I tak, będziemy zagrywać jedną kartę i w normalnej rozgrywce kilkuosobowej pozostali gracze mogą 2 razy wzmocnić tę kartę, tak? Czyli my patrzymy tak, zagrywam, powiedzmy, rzucam przypadkową kartę zieloną. Powiedzmy, że będziemy się bić z którymś z tym zielonym, z panem, nie z panem, tylko z wieżą obserwacyjną. I moja karta ma wartość 1, czyli mam siłę 1, będę mu zdawał jedno obrażenie, ale pozostali gracze mogą dorzucić 2 karty. Jeżeli gramy w trybie solo, to te 2 karty mogę dorzucić sobie sam. Czyli jak to wygląda? Muszę znaleźć karty, które mają dokładnie ten sam symbol w tym kolorze i mogę je zagrać tak de facto trochę pod spód. Jeżeli mówię o kolorach, to nie mówię koniecznie o kolorze ramki, bo tu są karty na przykład, zobaczcie, dwukolorowe, że jest na górze zielona, na dole czerwona i ona wspiera, tak naprawdę może 2 wyzwania podjąć i wspiera też 2 wyzwania. Jest karta, która nie ma koloru całkowicie. Mogę też ją zgrywać jako akcję, ale najczęściej ona nie daje bonusów lub daje słabe bonusy, jeżeli ją dorzucam. Ale jest na przykład, zobaczcie, karta niebiesko-zielona. Cyk, cyk, cyk. Nie widzicie za bardzo, bo mam green screen i on to wycina. Ale jak mamy zagraną kartę, mam akurat na niej napisane, że każde wzmocnienie zapewnia tej akcji dodatkowe +1. Czyli jeżeli ją wzmocnię, to każde wzmocnienie będzie kosztowało +1. Zagram zieloną kartę, tak naprawdę zagrywam ją tutaj pod spód i tylko ta belka się liczy. Tak już nie dodaję tego, tylko daję tę dolną belkę i mogę tak zrobić 2 razy lub 2 graczy może to zrobić 2 razy i wtedy dopiero sumujemy, jakieś efekty specjalne rozliczamy. Na koniec, tak, wybraliśmy sobie cel, zagraliśmy kartę, dopaśliśmy. Zawsze na koniec tury rzucamy, znaczy pod koniec rzucamy 4 kośćmi i sprawdzamy, co się dzieje. Mamy zagrane swoje karty w swoim kolorze odpowiadającym temu wyzwaniu. Rzuciliśmy kości i teraz kości mają, słuchajcie, 3 kolory, które odpowiadają wyzwaniom, które są. Jest to oczywiście kolor zielony, zobaczcie, jest to kolor czerwony, który wytoczyłem oraz jeszcze jeden, a to jest niebieski, przepraszam, to jest zielony. Nie wytoczyłem, jak rzucałem, słuchajcie, żadnego zielonego, tylko 2 niebieskie i czerwony. Każdy zielony dałby mi dodatkowe punkty do tego mojego podliczenia. Ta kość ma 2 symbole. Jeden to jest taki, nie wiem, czy latarenki, czy płomienia. Ktoś, kto będzie bardziej znał świat, może się orientuje, co to za symbol. Jeden taki symbol oraz jeden czarny. One wywołują różne efekty. Biały oznacza +1 do akurat testowanego wyzwania. Czyli w tym przypadku miałbym raz, 2, 3 i 4 za białe. Zostawilibyśmy 4 znaczniki, ale że wyzwania nie ukończyliśmy, dostaniemy 1 ranę. Czyli nasza kosteczka spadnie do 9. Niestety kostka jest nieplanowana dobrze, dlatego że są specjalne kości do gier, które mają down spina, znaczy spin up, spin down, czy jak się nie pamiętam, jak się nazywają, ale mają po kolei numerki, żeby można było łatwo obracać, a nie szukać, gdzie jest 9, bo koło 10 nie ma akurat. Nie? Tak czy inaczej. Spadam do 9. Pamiętamy, zejdę do 0, to jest koniec gry. Przynajmniej dla mnie, bo pan Pogarda będzie dalej siedział w studni. Ten mi sprzedał bombę, ja te karty muszę odrzucić i uwaga, bo to nie jest gra, w której dociągamy karty. Mamy grać tym, co mamy na ręce. Oczywiście jest talia i ona do czegoś służy. Natomiast jeżeli nam się skończą karty, albo po prostu będziemy chcieli dobrać karty, to my tych kart nie dobieramy tak ser. My musimy zrobić, nie wiem, co się nazywa odpoczynek, ale odrzucamy wszystkie karty z ręki, dobieramy po prostu kolejne 8. Tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niech będzie. Nie wiem, czy miałem dobrze. Inaczej, dobieramy tyle, ile wypada na gracza, kiedy gramy w adekwatną ilość osób, tak? Czyli przy bodajże 4 gracze dociągaliśmy 5 kart nowych. I dostajemy kartę wyczerpania. Jest taka talia, tutaj króciutka, z kartami wyczerpania. Ja je opisywałem wcześniej. Dostaniemy to wyczerpanie. I możemy grać dalej, kolejną turę, tak? Możemy to zrobić, jak mamy pustą rękę, możemy to zrobić z całą ręką, co trochę może się mija z celem, bo raczej zawsze się znajdzie wyzwanie jakieś do zrobienia.
Jeżeli nie robimy jakiejś akcji, bo akcją jest tylko i wyłącznie podjęcie którejkolwiek z kart stąd. Jeżeli nie robimy akcji, a raczej to nie jest zasada gry, to jest zasada pana Pogardy, że jeżeli nie robimy akcji, czy jeżeli nie wchodzimy w interakcję tak naprawdę z żadnym wydarzeniem, pan Pogarda mówi, że jeżeli nie wykonuje akcji i wyrzuca na tych kościach, bo pamiętamy, że ja tymi kośćmi będę rzucał co turę, jeżeli tu wypadnie czarny symbol, to pan Pogarda sprzeda mi kartę zmęczenia. Wyczerpania, przepraszam. I to chyba mniej więcej wszystkie zasady. Jak jakieś pominam, to one wyjdą w grze tak naprawdę, więc śmiało obserwujcie rozgrywkę, bo jedziemy, ściągniemy temu chłopcu te 4 bomby, które dostał, zostawię już te karty. Jeszcze jedna rzecz, bo mam latarnię, o której mówiłem. Będą efekty na kartach, najczęściej na moich i jest nawet symbol osobny. Nie wiem, czy ja go mam na kartach. Jest na kartach ten symbol, zaraz znajdę. Będzie to symbol, który pozwoli mi tę latarnię odpalić. Tylko ja znajdę tę kartę. O, jest. Ciach. Mamy taką kartę. To jest akurat karta w talii tego gościa. Każdy będzie miał, Fein ma akurat taką. Inne postaci będą miały być może więcej kart z tą możliwością, akurat nie taką samą, bo przecież każda jest inna, ale jest tu taki symbolik, ten środkowy, który widzicie, cyk, on znaczy odpal latarnię, czyli ze stanu zakrytej odpalimy tę latarnię i będzie gotowa do drogi. Jeszcze nie wiem, czy mówiłem, ta karta ma w zasadzie prawie każdy kolor jest kolorem białym, więc mogę ją zagrać do każdego wyzwania, ale dołączona do wyzwań nie daje w ogóle bonusa. Tak czy inaczej, od kiedy odpalimy latarnię, ona czeka na użycie, no moja jest potężna, zobaczcie. Mogę tę latarnię zagrać w zasadzie jako kartę, żeby wyzwanie podjąć, a na koniec zabiorę 4 karty, czyli trochę się uzupełnię, pozwoli mi to uniknąć wzięcia karty wyczerpania, no ale niestety latarnia na start jest ciemno. I te latarnie jakoś są powiązane ze światem Kinfire. Niestety nie znam się za dobrze na tym świecie, żeby nie powiedzieć, że usłyszałem, że istnieje dopiero jak zobaczyłem tę grę. A o tej grze dowiedziałem się dopiero jak zobaczyłem na Portalconie. Ale jak ktoś wie, o co tam chodzi, może śmiało napisać w komentarzach, na czym tamten świat polega. 2, 4, 6, 7, 8. Mamy 8 kart. Wyłożymy je sobie tutaj, żebyście lepiej widzieli, co ja mam na ręce. Trochę przesuwamy. I tak nie doczytacie się, raczej bardziej chodzi o kolory. No i co? Ustawiamy sobie na 10. Mamy kartę wydarzenie rewolucja. Możemy przeczytać. Tu jest krótki opisik, tak? Pan Pogarda może tego nie dostrzegać. Ale zagroda to beczka prochu czekająca na wybuch. Czy jakiś komentarz? Naz to jest jedna z tych postaci, chyba ta zielona, tak? Dobrze pamiętam? Był ten zielony? To był ten zielony Naz. Tak jest. No. Wygadany widzę ten Naz. I co ta karta robi? Ukończ wszystkie wyzwania walki, a następnie utrać połowę pozostałych punktów zdrowia. Czyli mogę w tym momencie ukończyć wszystkie wyzwania z napisem walka, czyli to i to w tym przypadku, ale spadnę do 5 zdrowia. Wiecie co? Czy ja mam... I to jest teraz do analizy dla przyszłych pokoleń. Czy my chcemy... To jest zielona, czerwona. Oj. Tak, czy my chcemy... Chyba poczekamy, aż będzie więcej tych... Będziemy mieli mniej życia do stracenia, bo 5 to jest jednak bardzo dużo na start i będą na przykład 3 walki, albo będą dużo mocniejsi przeciwnicy. To na to poczekamy i wtedy dopiero odpalimy tę rewolucję. Aczkolwiek to mogą być karty, które nam wyczyszczą ten stół, albo wtasują z powrotem do talii, do studni, albo nam odrzucą ze stołu, abyśmy bardzo nie chcieli. Dobra, wypadałoby tego zdjąć, bo on wszystkim podnosi o 2, więc może się skupmy na zielonym. To jest wyzwanie walka. On mi zadaje 1 ranę, ale jak go pokonam, to 4 karty z wierzchu odrzucę. Zielony.
Może zagramy to, bo to jest tylko jeden, ale każde wzmocnienie podnosi o jeden efekt wzmacniania. To, ale ja też nie mam za bardzo czym wzmacniać. No dobra. To zrobimy tak. Zagramy te karty za 2. Tutaj cofniemy. Przed wykonaniem tej akcji wybierz poszukiwacza, który dobiera 2 karty. I te 2 karty mogą być też użyte, żeby upgrade'ować, dopaść tę kartę. Czyli raz, 2. O, dostaliśmy jakąś zieloną, więc przydatnie. Odrzuć tę kartę na początku dowolnej tury, aby odrzucić 2 karty z wierzchu talii. Za każdą zieloną kartą dorzuconą przez dowolnego gracza. Czyli mogę aż 6 kart z wierzchu talii odrzucić, jak zagram tę kartę do wyzwania. 2, 3. Muszę może 9 zadać. No to zrobimy, słuchajcie, tak, 4. No i teraz będziemy toczyć kości i zobaczymy, co nam te kości wytoczą. My mamy swoją zasadę specjalną. Po rzucie kośćmi przez poszukiwacza mogę odrzucić kartę z symbolem, to jest narysowany taki symbolik. Ja takie karty na ręce mam, słuchajcie, 4. To jest taki symbol takiego zaświecenia. Jeżeli taką kartę odrzucę, to będę mógł wykonać przerzut. Dobra. Raz, 2, 3. No nie zabiję go, raczej nie wytoczę tutaj pozostałych 6, ale coś muszę mu zadać. Ok, mamy jedną zieloną. I niestety pan za każdym razem, gdy to nie działa, on nie ma żadnej negatywnej za ten symbol, ale jedną ranę mi sprzeda, czyli spadam do 9. Cyk, te karty zagrane odrzucamy i przygotowujemy się na następną turę. Co mamy? Jedno białe wyzwanie. Nie za bardzo mam karty, żeby mu coś zrobić, wiecie? Ale możemy zrobić tak, bo tu będziemy... Aha, jemu nie sprzedaliśmy tych 5 ran. Tak, tak. 3 i jeszcze 2. Tak było 5? Tak. Zostało mu zadać 4, czyli w zasadzie mogę zagrać oskrzydlenie. Każde wzmocnienie zapewnia tej karcie plus 1, czyli to jest 1. Ale ja nie mam czym wzmocnić, wiecie? Tutaj dołożę. To jest 2 i 3 za tę zasadę. I musimy wytoczyć, słuchajcie, po prostu jeden symbol. Tak. Wytaczajmy. Jeden zielony. Daj mi jeden zielony. No, dawaj, dawaj. Ciach. Jest zielony. 4. Nawet to jeszcze jeden jest 5. Czyli wytoczyliśmy 4, zadaliśmy mu pozostałe 4. On w takim razie schodzi z tego łezpa dołu. Zobaczcie. W nagrodę 4 karty z wierzchu talii. Odrzucimy. Czekajcie, bo odrzuciłem do swojej talii tego gościa. Raz, 2, 3, 4. Co jest ciekawe i co czyni tę rozgrywkę trochę unikalną, może tak, no też nie do końca, ale trochę będzie robić różnorodną, że ona mi się za szybko nie znudzi. To fakt, że jak będę odrzucał karty, to jej nie spotkam. One mogą na mnie czekać na przykład kilka rozgrywek, że zanim odkryję jakieś kolejne potwory, tak? Więc jest trochę duża regrywalność. Jak oczywiście skończyliśmy turę, wszystkie karty, które są niepełne, odkrywamy. Pamiętamy, że musimy się przekopiać przez całą studnię, aż znajdziemy pana pogardy. Wyszła nowa karta. Przeszkoda Klify Wieczności. Siła 6. Ja będę mówił taką nomenklaturą, żebyśmy to łatwo mogli ogarnąć. No, siła wyzwania to jest 6. W nagrodę jest jedno odrzucenie karty stali. Jakby co, łupnie mnie raz. Po ukończeniu tego wyzwania przed zagłębieniem się potasuj tę kartę z 3 kartami z wierzchu talii studni. Przed zagłębieniem się potasuj tę kartę z 3 kartami w wierzchu talii studni. Cokolwiek to znaczy. Czyli nie to. Aha, bo to jest zagłębienie się, symbol zagłębienia się, czyli kopania w dół tej studni.
Aha, już wiem. Muszę z 3 innymi kartami ją potasować i dopiero odrzucić, więc ona może wrócić na stół. Czyli tak będzie trochę mnie spowalniał, bo on co prawda tylko 6 wyzwań ma, ale może trafić ponownie na stół i będę musiał trochę dłużej kombinować. Bo on tylko jedną tą ranę zadaje. Na koniec każdej tury usuń z tego wyzwania znacznik postępu, czyli jak tego nie zabije w jednej turze, to on zdejmie 2 znaczniki wyzwania, tak? Te 2 rany, powiedzmy, tak to nazwę, z siebie zdejmie. Ten i ten się wtasowują, a ten za połowę życia zlikwidujemy wszystkich z walką. Dobra, odrzucimy karty w takim razie. Zielonych już nie mam, bo się i słuchajcie, czerwone jakieś mam, ale to jest walka. Gdy dowolny poszukiwacz trzyma rany, odrzuć tę kartę. To jakbym miał w ręce i dostał rany, to mogę odrzucić. Smutno, bo być może będę musiał się odpalić. Znaczy w sensie wycierpieć. Czyli nie podejmę akcji, będę musiał rzucić tymi kośćmi i jak rzucę ten symbol czarny, to jeszcze dostanę wyczerpanie od pana pogardy. Czy ja coś wykombinuję? No zielone za 2, ale nie mam czym wzmocnić. Plus 2, jeżeli to jest pułapka, nie, bo to jest przeszkoda. To nie zadziała. Te karty mogą rzucić na początku tury, żeby odzyskać 1 zdrowia. To jest lecząca. No nie podejmuję nigdzie zagadki. Nie mam kart. Straszne. No dobra, chyba zrobimy to. Zrobimy co możemy, żeby nie dostać czasem od pana pogarda. Żeby nie dostać od niego karty wyczerpania. 2 i toczymy. Niech się coś dzieje. Wytoczyłem 1 zieloną, czyli 3 i 1 symbol światła, to jest 4. Dostaję 3, 4, ale sprzeda mi 1 ranę. 8. Zostały mi 3 karty. Koniec tury. Ja niestety muszę, bo już nie mam z czym walczyć, tak się złożyło. Tamtej, nawet jak ją sprzedam jej te 2 bomby, to ona na koniec tury je odrzuci. Chyba że... Ale tak odrzuci. Bo na co tury to odrzuca. Ajajajajaj. Nie jest dobrze. Nie poszło mi ta ręka coś. Nic, słuchajcie. Będziemy w takim razie wyczerpywać się. Dostaniemy kartę wyczerpania. Kładziemy ją koło siebie. Wyczerpanie odrzucone i dociągamy nowe 8 kart. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jest to karta odrzucona. Jeżeli karta zrozpaczony i wstrząśnięty również są w grze, ponoszę porażkę. Uwaga, bo jeżeli są w grze, bo to niekoniecznie znaczy, że ja muszę je mieć, jakbyśmy grali w zestawie kilku osób. To znaczy, że jeżeli są na stole, jeżeli to dobrze rozumiem. Dodatkowo, jeżeli by grała Asha, bo może w którymś innym pudle jest Asha jeszcze, musiałaby odrzucić sztylet Aszy, jakiś tam swój przedmiot, to byłoby też koniec gry. Czyli odkryliśmy kolejne sposoby, w jakimi pan pogarda zakończy tę grę na swoją korzyść. No dobra, aha, i jeszcze musimy zatoczyć kości, jak wyrzucimy czarny, bo nie robiliśmy nic, obijaliśmy się, tylko chcieliśmy ciągnąć karty. Jak wrzucimy czarny symbol, po kości zawsze trzeba wytoczyć. Niestety pan pogarda nam wypłaca kolejne wyczerpanie. Super. Jeżeli jest zagłupiony i dręczony winą, to jest odrzucony, więc nie. Jeżeli jest rozpaczony, wstrząśnięty, to jest opętany, czyli nie. Jeżeli Kor coś zrobi, odpali latarnię, to ponosimy porażkę. Nie jestem Korem, jestem Fejnem. No, dobra. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii i my mamy nowe 8 kart i wypadałoby skończyć jakąś... Co my tu mamy? Okej, my zrobimy w takim razie... To zrobimy, słuchajcie, tak. Zagramy... Tak, zagramy? Nie zagramy tego. Wykończymy najpierw tamtego i zobaczymy, co się wydarzy. Najgorzej, że ten się może nie kończyć, w sensie może taka się wyda aż do końca. Mamy kartę o... Po wykonaniu tej akcji, zobaczcie, to jest akcja za 3,
mogę odrzucić kartę z gwiazdką. Mam tylko jedną i to jeszcze taką mocną. Jeżeli ją odrzucę, to zapalę latarkę. A ta karta mówi, że jeżeli wytoczę ten symbol ciemności, to ta karta będzie miała 0. I ona jest i zarówno ma startową piątkę i może być dopasem za 5, albo może mieć dopas za 0. Albo mieć wartość tej 0. Chcemy tego zdjąć, czy chcemy zająć się tym? My tak naprawdę chcemy, żeby się pojawiły 3 walki i wtedy może zaryzykujemy zdjęcie połowy życia. Ok. Czyli zagrajmy charyzma. Przerzutem kości mogę dobrać do 3 kart. Zrobimy tak. Zagramy tę kartę. Ona jest zielona-niebieska. I do niej dorzucimy zieloną jakąś. Ale mam tylko jedną i to nawet całkiem fajną. No dobra. 5. Dokładnie to tak. Tutaj jest napisane, przed rzutem kośćmi mogę dobrać do 3 kart. Wartość akcji jest pomniejszana o 1 za każdą dobraną w ten sposób kartę. Czyli jeżeli dobiorę jedną kartę, to będę miał 3 plus kości. Jakie tu są trudne wybory w tej grze. Może ja tego nie chcę zagrać. To jest przeszkoda. Może mam coś do przeszkody? No nie mam nic do przeszkody. Tutaj. To zrobimy inaczej. To zrobimy tak. Burza. Bo to nie jest ten kolor. Widzicie, jakie tu są dylematy. Tego nie mogę. Słabiutko, Mieszko, słabiutko. No dobra. Zrobimy tak. Spróbujemy tamtego czerwonego się pozbyć. Trudno. Jeżeli wyrzucę ten symbol na czarnej kości, bo idziemy mocną kartą z 5 siły, być może. I spróbujemy tamtego dziabnąć za trochę więcej. Tu mam 5. Dorzucę tę kartę, która nic nie robi, oprócz tego, że jest bardzo silna do walki za 3. Ewentualnie ma plus 3 przeciwko wyzwaniu walka. Nie wiem, czy widzicie. Czyli tak, to będzie już teoretyczne 8, 3, jeszcze mogę coś dorzucić. 8, tamten ma 9. Jak rzucę jeden symbol, to będzie 9, tak? 5, 8, 9. A jak wrzucę to będzie kibel, czyli 0. Czyli będę miał 3 plus 1. Stąd będę miał plus 2. No dobra, trudno, zobaczmy. Spróbujmy. Zawsze możemy, nie możemy, bo nie mamy symbolu tego świecącego, żeby rzucić kartę. Trudno, jedziemy. Liczymy na szczęście. No, szczęścia nie było. Bo słuchajcie, a jeszcze jedna rzecz, bo o tym zapomniałem na początku. Jeżeli zagrywamy białą kartę, musimy określić jej kolor na początek. Ona nie jest biała, ona przyjmuje kolor, z wyzwania, jakie podejmujemy, więc to jest czerwone wyzwanie. Tutaj byśmy mieli 5, 6, 7, 8 i tu 9, ale niestety wyszła ta karta, to znaczy, że ta karta jest warta 0. Czyli mamy 3, 4, dostaję 4 żetoniki i niestety nie udało się wyzwania popełnić, więc on nam sprzedaje 2 rany, spadamy na 6. Ta karta do odrzutów. A na koniec każdej tury on zrzuca z siebie 2 karty. Ale źle. Ja nie mam kart tak, żeby móc grać. No dobra, musimy się pozbyć w takim razie tego. W takim razie pozbywamy się tego typa na razie. Ugrzęźliśmy z tym groźnym posągiem. Tego typa się będziemy pozbywać. Mamy 3 walki, on ma 7. Tu była taka karta. O nie, no nie, to nie tak. No niestety nie w tym kolorze. Zagrywamy zielone 3. Toczymy kości, będziemy się z tym bić. 4, 5, a to jest niebieski.
4. Czyli ten spada. W nagrodę jedną kartę odrzucimy, ale musimy 3 karty wziąć z wierzchu, potasować i dopiero wtedy będziemy odrzucać i może się zdarzyć tak, że ten gość wróci na swoje miejsce naokoło studni. Odrzucamy jedną kartę i wykładamy na stół. I są to klify wieczności. Dokładnie ta sama karta wróciła mi na rękę. I to jest, proszę Państwa, źle, bo ja nie mam zielonych kart i nie mam czym dogrywać. No dobra. Spróbujemy jeszcze raz te klify wieczności. Jedna zielona. Jeżeli ukończę wyzwania walki, to nie jest wyzwanie walka, to jest wyzwanie przeszkoda. Tu dorzucimy 2. To jest już 3. I musimy toczyć kości. Ja potoczę czarną kość. Ja miałem chyba 6 zdrowia. Muszę wytoczyć mu 3. No dobra. Raz, 2, 3. Udało się. Tak, zielone wyzwanie, zielona karta, zielony bonus. Nawet 4 to 2 mogłem wytoczyć. Udało się, czyli wtasowujemy go razem z 3 wierzchnimi kartami stali tur. No nie stali tur, tylko stali tej studni. Jedną odrzucamy kapłan pustki, czyli na razie nie dowiecie się, kim jest kapłan pustki, bo wyleciał. A te karty, to jest z tamtej tury, tu odchodzą. Zagadka zielona. Waga sprawiedliwości. Odrzuci mi 2 karty z ręce, jak przegram, ale za to odrzucę 4 karty z wierzchu do stali studni. Jeżeli po ukończeniu tego wyzwania wartość znaczników postępu na nim jest większa niż wymagana, to wyzwanie jest nieukończone, odrzuć z niego wszystkie znaczniki postępu. Czyli muszę idealnie trafić w 8. Inaczej on całość skasuje. Ajajajajaj. I to jest zagadka, czyli mamy walkę, zagadkę i przeszkodę. Ale słuchajcie, ja nie mam zielonych kart. Tak mi powychodziły, że ja ani nie zrobiłem tak naprawdę postępu w tej rozgrywce, ani tak naprawdę kurde, no dobra, musimy się spocić po prostu, bo te 2 powinniśmy odrzucić na końcu tury. Tam chyba źle jeden symbol przeczytałem, więc w ogóle był 1 tylko. Bo ja chyba rzuciłem to, a stwierdziłem, że to jest rąb, bo się obrócił bokiem. No muszę się tasować, no. Chociaż nie, to jest 3. Mogę spróbować te klify zdjąć. No dobra, to zdejmiemy te klify. Spróbujemy przynajmniej 3, jedziemy w te klify. Toczymy, może jak będę miał szczęście, znowu to się uda. Proszę bardzo. 7. Czyli klify tasujemy razem. Uwaga, już z jedną kartą klifów, która tu jest. I tasujemy. Jedne klify muszą polecieć. Poleciały klify i drugie pewnie wyjdą? Nie. Lodowe kajdany na czerwono. Mam jedną czerwoną kartę. Okej. To zróbmy tak. To jest ciekawe. Kajdany. W lodowych kajdanach można wzmacniać tylko jedną kartą. Zakrywam. No, to nie będzie za... Na szczęście mam tak, że jest po pierwsze za ekranem, a po drugie mam lampę tak, że... Bo Wojtek napisał, że studnię powinienem zakrytą. Zakrytą powinienem odrzucać, żeby nie wiedział, co mnie ominęło. Ale na szczęście lampa odbija się, po prostu mam w tym taki kierunek, że nie widzę. Lodowe kajdany. Można tylko raz dopaść kartę, ale ja mam tylko czerwono-niebieską, więc zagramy w te kajdany. Zanim wykonasz tę akcję, mogę odrzucić wyzwanie, którego się nie podejmuje. Nie podejmuję się tego i wyrzucam to wyzwanie. Odrzucam to wyzwanie. I teraz nie wiem, jak odrzucam to wyzwanie, czy ono jest spełnione? Nie. Ono jest chyba spełnione. Zaraz mi Wojtek napisze, ale...
Nie jest spełnione, po prostu pozbyłem się tego. No to będzie wychodziła nowa karta w takim razie, tak. Walka związany ofiarą. To jest ten moment, kiedy mam 2 karty, mogę 3 karty aż odrzucić. I za 3 zdrowia, i chyba to zrobię, bo jestem w panice trochę, to odrzucamy, zostanie 1 karta. To ukończ wszystkie wyzwania walki, następnie odrzuć połowę pozostałych punktów życia, czyli spadnę do 3, chociaż to się pewnie jeszcze powinno trzymać na jeszcze niżej. I będziemy kończyć. Tutaj 3 karty z wierzchu razem z tym odrzucamy. 1, 2, 3 i skończymy to. 4 karty z wierzchu odrzucamy. 1, 2, 3, 4. Toczymy kości, ale tam nie ma żadnego efektu. A nie, bo my walczyliśmy z tym, tak? Czyli tu mamy 4, 5 ran mu zadaliśmy. Tak, przepraszam. I on, jako że go nie pokonałem, każe mi odrzucić 2 karty. Mam tylko 1. Odrzucam i na koniec tury uzupełniamy. To też odpada. Uzupełniamy tutaj i uzupełniamy tutaj. Wyszło wydarzenie rewolucja. Jest to dokładnie to samo wydarzenie, co wtedy. I nie wiem, czy go nie zrobię, bo... Tak, bo wtedy też była rewolucja. Tak, to samo było. Nie wiem, czy go nie zrobię, bo już stracę tylko 1 zdrowia, tak? Bo zakrąglamy w górę. Nie mam kart, nie muszę grać akcji. Mogę wziąć wydarzenie, bo jak biorę wydarzenie, to nie muszę zagrywać akcji. I tak zrobię. Zagram wydarzenie rewolucja i odrzucę, nie odrzucę, tylko wypełnię tego gościa. 3 karty z wierzchu talii. 1, 2, 3 i tego. Jeśli po ukończeniu tego... bo czy on coś tam miał? To był ten, jeżeli po zakończeniu tego wyzwania wartość znaczników... to bez wartości znaczników było. Jeżeli po ukończeniu tego wartość znaczników postępu na nie jest większa, to bym go dołączył do Pana Pogardy. Niektóre karty mogą wrzucać pod Pana Pogardę tutaj. I są być może karty, które coś robią z tym, że Pan Pogarda ma pod spodem ileś tam kart włożonych, nie? Jeżeli bym przekroczył 7, tyle ile wynosi jego siła, czy tam siła wyzwania, to wtedy musiałbym go wsadzić zamiast do odrzutów pod spód. Oczywiście te 3 karty też bym odrzucił, ale odrzucamy. 1, 2, 3. No, jesteśmy w połowie talii. Wychodzą nowe karty. Wieża obserwacyjna, która mówi, wszystkie pozostałe wyzwania mają +2. Nie, tam nie było odrzucenia wyzwania, tylko tam było, Wojtku, proszę Ciebie, zakończ wyzwania. Spełnij. Ukończ wszystkie wyzwania walki. Dlatego jest za połowę życia. Jeszcze życie spada do 2. A żeby nie być gołosłownym, tutaj Wojtek pisze, że gdzie jest to ognisko? O, rewolucja. Proszę. Ukończ wszystkie wyzwania. No są ukończone. Jak są ukończone wyzwania, to rzucam 3 karty i na każdym z tych gości było 3 karty do odrzucenia. Mamy nowe karty. Ja jestem bez kart. Muszę dociągnąć kartę w takim razie wyczerpania. Dręczony winą. Jeżeli mam karty opętany i zagubiony, mam opętanego, zagubionego nie mam, to się kończą. Jeżeli Fein, czyli ja, zagram prześladowany przez przeszłość, to jest taka karta pewnie w mojej talii, i wyrzucę na kości tutaj ten czarny symbol, to jestem, wiecie gdzie? W studni. Jeżeli masz zagubiony, dręczony winą, mam dręczony winą, ale nie mam tej drugiej, zagubionego nie mam. A tu mam zrozpaczony, wstrząśnięty, to ta na razie się z niczym nie kombuje. To co, tasujemy w takim razie talię. Cyk, cyk, cyk. I dociągamy tyle, ile wynosiła nasza startowa ręka w grze, czyli 8, 5, 6, 7, 8. Jedziemy. Ok.
Mamy nową rękę. Mamy jakieś w miarę mocne karty. Ten gość mi podnosi wszystkie wyzwania o 2. Jeżeli nie ukończę tego wyzwania, odrzuć to wyzwanie. Jeżeli je ukończę, odłóż je na bok. Jeśli wyzwanie złamana korona i roztrzaskane berło zostaną ukończone, odnoszę zwycięstwo. Czyli mogę jakieś 2 wyzwania jeszcze znaleźć w talii, tylko możliwe, że już poleciały mi do odrzutów. Jeżeli takie 3 karty jakieś ciekawe znajdę, zakończę grę inaczej. Czyli widzicie, nie tylko muszę go odlać. Zobaczmy, czy mamy tam w zielonych coś. Tutaj mamy 3. Ok. To przesuniemy sobie tutaj. Będziemy bić w takim razie tego. Tutaj mamy 3. Po wykonaniu tej akcji mogę odrzucić kartę z ikoną latarni, żeby odpalić latarnię. I zaraz to zrobimy. No atakujemy tego zielonego, czyli to jest zielona karta. Do tej zielonej dorzucimy, co my tu mamy? Jeszcze 1. I dorzucimy. Tej nie chcemy. Tej nie chcemy. To dołożymy tę kartę. I mamy 3, 5. Na koniec wyzwania toczymy. 6, 7, tak? 3, 4, 5, 6, 7. Za mało niestety. Czyli 3, 3, 1. Cyk, cyk, cyk. I sprzedaje mi bombę. Przedostatnio. Po wykonaniu tej akcji mogę kartę ze świeceniem odrzucić. I odrzucę tę kartę. I odpalimy latarnię. Tak. Bo jak się gra solo, to się 2 wzmocnienia daje. Mówiłem to na początku, nie wiem, czy byłeś na początku streama, wiesz, Wojtku? Bo Wojtek zapytał, dlaczego 2 wzmocnienia. Mam kartę, która ogranicza do 1. Faktycznie. To nie zagrałem tego plus 1 nie zagrałem. No to 1 mniej. Masz rację. Zapomniałem o tym. 6. Na początku tury, słuchajcie, odrzucam tę kartę, bo będę się leczył. Dobrze, tam Wojtek pilnuje. Odrzuć tę kartę na początku wojny tury, odzyskać 1. Odzyskaj 1 za każde 2 niebieskie karty odrzucone. Czy ja będę odrzucał karty? Mam tylko 1. Nic mi to nie da. No, wrócę sobie zdrowie do 2. Może pociągnę troszeczkę dłużej. To było na początku dowolnej tury, czyli czeka mnie jeszcze akcja. No okej. Czy ja chcę latarkę odpalać? Jeszcze nie. On ma 6. Czyli ja mu zagram to za 2 i wystarczy, że wytoczę 1 symbol. Chyba, że... No dobra. Tak zrobimy. Toczymy. O! 3. To nic nie robi na szczęście. No dobra, pozbyliśmy się typa. Ściągamy te i odrzucamy 4 karty z wierzchu. 1, 2, 3, 4. No, coraz bliżej pan pogardy. Nowe wyzwanie. 12. Ożywiona Bastylia. Jeśli nie ukończę tego wyzwania, zakryj inne wyzwania. Zakrytych wyzwań nie można podejmować, odrzucać ani dodawać do nich znaczników postępu. Jeżeli go zabiję, to wszystkie wyzwania wrócą na swoje miejsce. I czy to nie jest moment dobry, ale to jest dobry moment, żeby to zrobić. Zagrać kartę latarni i mu walnąć, bo nawet mam kartę 3 plus 5, plus 2, przepraszam. Ajajaj, ale zrobimy inaczej. Zagramy 1 kartę. Atakujemy tego w takim razie. To wyzwanie robimy. Zanim wykonasz tę akcję, mogę odrzucić wyzwanie. No to odrzucamy tę 12. Chociaż ona ma 8 kart odrzucę. To jest bardzo dużo. I to nie jest tak, żebym ja nie mógł tego zrobić. Jeżeli nie ukończysz tego wyzwania, odrzuć wszystkie karty z twojej ręki, dołącz te karty pana pogardy. Nie, odrzucam ciebie.
Tę 12 ja spróbuję zrobić później, jak dożyję oczywiście, żeby odrzucić 8 kart, żeby się dokopać do pana pogardy, a jak już się dokopię do pana pogardy, to pan pogardy dopiero mnie skopie. Bo na razie to mnie wszystko kopie i mam tylko 2 życia. Dobra, bijemy się. Ja mam 3 siły, ty masz 5. Raczej zejdziesz z łezpa dołu. Nawet jeszcze +1. No okej. Cyk. Ciebie odrzucamy. Razem z 4 kartami z wierzchu talii. 1, 2, 3, 4. Cyk. I na koniec tury uzupełniamy wydarzenie do kanałów. Odrzuć te karty, a następnie wtasuj wszystkie wyzwania z powrotem do talii studni. Czy my je chcemy wtasowywać? Co my tu mamy? Niebieskie +2. Tu mam 5. Trochę mi nie pasuje. 5, 6. 12 tu nie zrobię na pewno. Oj, trąciłem te kosia, tu mam 2 zdrowia. 12 tu nie zrobię w tej turze na pewno. To dopiero dociągnę, jak skończę. Tak, zróbmy. Odrzucę tę kartę i wtasuję wszystkie wyzwania z powrotem do studni. Może wyjdzie mi coś, co mi bardziej pasuje, co będzie lżejsze. Do studni. Plum do studni. I będziemy z panem pogardą dalej się bić. I już jest trochę lepiej. Jeżeli nie ukończę tego wyzwania, odrzuć wszystkie karty z twojej ręki i dołącz kartę do pana pogardy. No, ten tron już był. Związana ofiara. Jeśli po ukończeniu tego wyzwania wartość znaczników postępu jest na niej większa niż wymagana, dołączam do pana pogardy. I te klify już, które były. Kurczę, tu jest 7 kart aż. Wiecie co? Jeżeli tego nie ukończę, tu mam 5 i tu mam 6. No chyba wytoczę 1. Wyrzucę 7 kart, a jakby co, stracę 1 kartę z ręki. To podejmę to ryzyko. Mówisz o tym, Wojtek pyta, które to wydarzenie. Mówisz o tym wydarzeniu, co wtasowuje z powrotem? No było takie. Wtasowuje z powrotem do talii wszystko. Zobaczymy. Rzuć mi 5, 6. Musisz rzucić jeden symbol. Jeden malutki symbol. Czerwony. Jest! Jest! 5, 6, 7. Udało się. Do odrzutów i odrzucamy ile? 7 kartaż. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. To już tego, co tam 12 kart wyrzuca, to już nie potrzebujemy. Wieża obserwacyjna. Aha, bo ja jeszcze o tym latarnię gaszę i dociągam 4 karty. 1, 2, 3, 4. To trochę mi to uratowało zad. Wieża obserwacyjna. 4 karty wyrzucę. Tutaj mam trochę ten. Tego na pewno już nie zrobię, bo prawdopodobnie te 2 karty, które szukam do tego tronu, to tutaj raczej nie będzie. Szanse są niewielkie. Ten jest zielony i ja się chcę bić z zielonym. No dobra, zrobimy tak. 1. Każde wzmocnienie tej akcji daje dodatkowe 1. Czyli tak, startuję z 1, to jest 2, 3 i to jest 4, 5. Czy ja wytoczę 4? Czy ja wytoczę 4? Nie wytoczę 4. To zróbmy inaczej. To zróbmy inaczej. To zagrajmy w takim razie. Zaryzykujmy. Zagrajmy tę 5. Jak rzucimy czarny symbol ciemności, to on jest tak naprawdę warty 0. Czy ja mam kartę ze świeczką? Nie mam. Ciach, ciach, ciach. Smutna wiadomość jest taka, że nie wrzuciłem nawet zielonego symbolu żadnego. Do tego ta karta jest warta 0. Czyli przegrałem. Ja bym jeszcze sprzedał 1 bombę. Ciach. Zostały mi 2 karty. 1 zielona. A ile mu sprzedałem ran? Sprzedałem mu tak naprawdę 3 rany. Tak? Tak.
4, przepraszam. Jaka jest umiejka na tej wieży? +2 do trudności wszystkich pozostałych. 2 karty. Czy ja chcę wchodzić w mordobicie? Tu mam 2, 4, 6. 3 nie wytoczę. To jest ostatnie moje życie. Chyba lepiej ryzykować wyczerpanie. Chyba, że tam pójdę, ale tam też musiałbym 4 wyrzucić. Chyba się wyczerpiemy, wiecie? Tak zrobimy. Odrzucamy wszystkie karty i dociągamy nowe 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Potasuję jeszcze pro forma. 7, 8, cyk. I dociągniemy jedną kartę wyczerpania. Zagubiony. Jeżeli posiadasz karty opętany i zagubiony, ponosisz porażkę. Niestety, pan Pogarda się tak głęboko w studni zakopał, że aż się wyczerpałem kopiąc. Tak kopałem, że padłem po prostu jak długi. I nie mam ochoty z panem Pogardą się więcej bić. Ale specjalnie dla was zaciągnąłem te karty. Udamy, że ja nie zginąłem. Udamy, że ja się dokopałem do końca studni. I będziemy się z panem Pogardą w takim razie bić. Czyli jeżeli byśmy wyszli do końca, doszli talii, nawet przekopując się dalej, nie ma to znaczenia, odrzucamy wszystkich jego minionów, popleczników dookoła. Pan Pogarda dostaje 4 podatności karty, tylko dostaje je takimi, proszę, w taki sposób, jako dodatkowe wyzwania. Pan Pogarda sam się obraca. I zobaczcie, pan Pogarda ma 15 życia, ale te 15 życia są w czarnym kolorze, co znaczy, że nie mogę przypisać żadnego koloru, chyba że będę atakował to jego podatności, wtedy jakaś podatność się odkryje. Czy jak na przykład zbiję ten zielony, to zobaczcie, tu się nic nie dzieje akurat. Bo to działa troszkę inaczej. Ale jak zbiję ten zielony, to jest napisane podatność. Tu jest jakiś bonusik, ale pan Pogarda jest teraz podatny na zielone akcje, czyli będę mógł go zielonymi atakować, tak? Jak zbiję niebieski, no to tu jest podatność na niebieskie. Jak zbiję czerwony, to jest podatność na czerwone. No tyle. A jeżeli tego zabiję, po prostu odwrócę to wyzwanie do tego. Na drugą stronę. I to chyba nic nie robi. To co? Jeszcze się pobijemy, żebyście wiedzieli, jak wygląda bitwa z panem Pogarda, czy tam z końcowym bossem. Pomimo tego, że ja padłem jak śledź. I co? Jedziemy. Będziemy mierzyć w takim razie. Któryś ma... To wyzwanie ma +3 do trudności za każde zakryte wyzwanie w grze. Jeżeli kończysz oczywiste wyzwanie, odwróć je. Czyli jeżeli zabije, jeżeli spełni jakiekolwiek inne wyzwanie, to ten dostanie +3. Czyli wypadałoby najpierw to zrobić, nie? To mogę tylko i wyłącznie obrócić tę kartę, zrobić podatność. Za każdym razem, gdy dodajesz na to wyzwanie znaczniki postępu o łącznej wartości co najmniej 1, otrzymaj ranę. Jeśli ukończysz lub odrzucisz to wyzwanie, odwróć je. Pamiętajcie, że tam z 1 życia, więc jak tylko to zrobię, to zejdę z łez padołu. A pan Pogarda ma tak naprawdę 15 + 5 za każdą kartę odsłoniętą, czyli teraz ma 35. Jak zdejmę jedną, to będzie miał 5 mniej, jak zdejmę drugą, będzie miał znowu 5 mniej. Czyli bijemy się z panem Pogardą i musimy wykombinować, jak to zrobić, żeby tym, co mamy na ręce, pana Pogardę obić. Chcemy chyba to rozbić najpierw. Mam dużo tych... Na pana Pogardę, jeżeli dobrze pamiętam, mamy ograniczony czas. Ja nie pamiętam, czy to nie był tamten osobny. Nie, to tamten nie mamy ograniczonego czasu. Inna wersja pana Pogardy mogła być atakowana tylko 3 razy. Trzeba było mu wbić tam chyba 30 ran w 3 rundach max. Jeżeli wyzwanie, które podejmuję, ukończę z nadmiarem postępu, najpierw przenieść te na dowolne inne wyzwanie znaczniki postępu o wartości tego nadmiaru.
Ciekawe, czy ja to mogę. No dobra. Tu mogę dobrać do 3 kart, ale dobranie każdej karty spowoduje, że osłabię ten atak o 1. O. Zróbmy w taki sposób. Zagramy niebieski. Chociaż co mi da zagranie tego niebieskiego, ale zagrajmy chyba. Po wykonaniu tej akcji, jeżeli mam kartę z ikoną lampy na ręce, mogę wziąć tę kartę z powrotem na swoją rękę. Czy ja chcę to brać na rękę? Po co mi to? Chyba nie ma sensu. To jest 3. Tak zrobimy tak. Chociaż no są dylematy w tej grze. Jak łupniemy z tego, potem kończę namiar postępu, przeniosę postęp. Ok, to zagramy z tego 3 plus 2. Ja tu coś jeszcze mogę zrobić, to jest wyzwanie walka. To damy skoordynowany atak plus 3. 3, 5, 8, czyli muszę 1 tak naprawdę. A wszystko, co wytoczę, mogę sobie jeszcze przenieść gdzie indziej. No to róbmy. I co? 3, 5, 6, 8, 9. To mamy zrobione. A, bo to ma plus 3 do trudności. To nie zrobiliśmy tego. O kurczę. Nie doczytałem. No to tak się płaci. Ale ja bym dużo więcej nie zrobił, wiecie? Z tym 1 życia. Ja bym tam zrobił jeszcze 1. Nie robił nawet, nie. Maksa. Zmaksowałem ten atak. Czyli mam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A on miał plus 3 za każdą kartę wyzwania zakrytego. Nie miał plus 3. Przepraszam. To tak nie działa. Zakryte to jakbym był już tak. Czyli ma 9. Uff. Dobra. Czyli zdałem mu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mogę przenieść jedno, a przeniosę na tego. Na dowolne wyzwanie. I podatność. Wszystkie wyzwania mają plus 2 do trudności. Pan Pogardy jest teraz podatny na niebieskie ataki. No dobra. To panie Pogarda. Absolutnie nic panu nie zrobię. Mam 2 karty. On mi sprzeda 1 bombę, tylko jeżeli wyrzucę ten czarny symbol. No trudno, będziemy ryzykować. To jest tak, zagramy. 2. I za każdą kartę z ikoną lampy na mojej ręce mam plus 1, czyli tu mam de facto 3. Tu dorzucimy 2. To mam 3, 4, 5. Już więcej nic nie mam. I będę toczył. I będę bił w pana pułapkę, bo mogę niebieskimi, a mam dużo niebieskich na ręce. I co my tu wytoczyliśmy? Tylko 1. Na szczęście nie wytoczyliśmy czarnego symbolu, czyli pan Pogarda nie sprzedał nam bomby. Przetrwaliśmy turę, zdaliśmy 2, 4, 5. Pan Pogarda dostał 5 ran. Ale powoli zbliżamy się do momentu, w którym nie mamy za bardzo co robić z tymi kartami. Musimy zabić tamtego za 9, ale jak sprzedamy mu bombę, to on nam też sprzeda bombę, więc zginiemy. Tak? Jak przełożymy karty, to byśmy dociągali to wyczerpanie i to wyczerpanie też by nas załatwiło. Więc no, niestety pan Pogarda wygrał po raz drugi, ale tak mniej więcej wygląda rozgrywka w tę grę. Całkiem sympatyczna, trochę się nagłowiłem, tak bez przesady, jest trochę dużo losowości. No dobra, słuchajcie. No co, możemy pogadać o tej grze. Wojtek ma chyba nawet te wszystkie, co są wypuszczone, jeżeli dobrze kojarzę. Nie wszystkie jeszcze ograł. Całkiem przyjemna gra na solo. Bardzo łatwo się, bardzo szybko, jak chcesz grać, wyciągasz z pudełka i po prostu wykładasz, no i grasz. Zajmuje rozstawienie minutę lub 2.
jesteś gotowy do walki. Kart jest bardzo dużo. My nie poznaliśmy mniej więcej połowy z tych kart, więc jak będziemy grać kolejną rozgrywkę, to znowu jakiś nie poznamy, więc zanim w ogóle poznamy całkowicie grę, będzie parę rozgrywek minie, a do tego każda będzie tak naprawdę inna, bo nie wiemy, co wyjdzie, co nie wyjdzie. Nawet jak znamy karty, które zostały odrzucone, to będzie inna rozgrywka, bo one się będą też ze sobą wspierać, te karty, nie? Więc to jest ciekawe. Na pewno dużym plusem jest wydanie tej gry, bo jest zrobiona naprawdę, jest bardzo ładne obrazki, bardzo ładnie wydana, bardzo ładne pudełko. Czy gra jest prosta? Sama instrukcja jest prosta, w sensie same te wszystkie rzeczy, które możemy wykonać w operacji są proste. Troszeczkę się musimy nagłowić nad tym, co mamy zrobić i troszeczkę jest taki ten niesmaczny element losowości, kiedy się wyrzuca to czarne, które coś robi. Na przykład ten pan zadaje jedną czarną ranę za każdym razem, jak wyrzucę tutaj czarny symbol. I to takie jest, no, nie wiem, na pewno trzeba chyba lepiej jeszcze tę grę poznać niż ja ją znam, bo ja ją znam niewiele. Mam ją dopiero w zasadzie 2 dni, bo na 2 dni na rynku jest. Więc jeszcze parę rozgrywek przede mną. Wydaje mi się, że Wojtek pisze, że gra nie jest prosta, ale ona nie jest prosta przez to, że jest trochę losowa, wiesz? Były takie, ja musiałem gdzieś na początku 4 karty odrzucić, bo nie miałem co zrobić. Mi się tak mi wyszły wyzwania i miałem takie karty w ręce, żeby nie pasowały kolorami. Co prawda mogłem połowę życia stracić, żeby je wymienić, no ale to była połowa życia. Ja miałem chyba 9 albo 10, nie? Także to, że przegrałem, to nie jest żadna ujma. Bo to nie jest taka gierka, żebyś tam sobie popykał i miał fajne zaliczone zadanie, że pograłeś, że wygrałeś sobie. Nie znam jeszcze tej drugiej postaci. Pudełek są, słuchajcie, 3. I w każdym z pudełek są 2 inne postaci. Te pudełka ze sobą można mieszać. Ja mogę wziąć jedną postać z jednego pudełka, albo możemy grać w 4 z 3 pudełek różnymi postaciami, wziąć sobie dowolnego stamtąd złola i tego złola obić. Jeszcze o czym zapomniałem, to że pan Pogarda, i zakładam, że pozostałe 2 pudełka mają tak samo, tylko jeszcze ich nie miałem w ręce, jest 3 panów Pogarda, więc pewnie jest 3 innych złoli, więc znowu ta rozgrywka się trochę będzie różniła od poprzedniej, bo pan Pogarda będzie miał po prostu inne zasady bitwy końcowej. Tak? Inne ilości zdrowia, inne zasady specjalne, inaczej będzie grał ze swoimi ludźmi, tak? Ze swoimi minionami. Ja chowałem karty pod pana Pogardę, jeszcze mi się nie trafiło, jak grałem, żeby coś się z nimi działo. Bo oni tam trafiają po to, żeby jakaś karta je kiedykolwiek uruchomiła, ale ta karta prawdopodobnie wylądowała w stosie kart odrzuconych, jak odrzucałem i nie zadziałała. Także jest tak, że to jeszcze nie poznałem gry, a już zagrałem w nią z 4 razy. Jeszcze coś jest do poznania przede mną. Super, czat. Bardzo fajna. Mi się bardzo podoba. Zresztą ja lubię takie gierki. Lubię gierki. Dla mnie bardzo ważna jest tematyka, a to jest taki fantazjakowy. Jestem miłośnikiem takich rzeczy, gdzie dużo ważny jest dla mnie temat, w jakim gram. Czasami nawet bardziej niż mechanika, a czasami temat może mi, pomimo fajny mechanik, może akurat mówimy o mnie, że może mi zepsuć odbiór gry. Ciekawi mnie, jakie te inne postaci mają lampy. Możemy sobie zobaczyć, jaką lampę ma. To jest taka jakaś ogrzyca chyba. Odbicie podstęp losu. Proszę, jeżeli ukończyłeś podejmowane przez Ciebie wyzwanie, dołącz je do tej karty. Karty wyzwań będące w grze lub wchodzące w grę o takiej samej nazwie jak dowolna karta dołączona do tej karty zostają natychmiast odrzucone. O, widzicie? Czyli jakby była ciężka karta, która jest w duplikacie jakimś, ciężkie wyzwanie, to możemy się go pozbywać. No i wiadomo, że zawsze zejdzie jedna karta ze studni, tak? Tam stali studni. Bardzo fajna, przyjemna gierka. Zagrałbym nią jeszcze od razu drugi raz, ale za chwilę mam pomysł na innego streama i muszę się do niego przygotowywać. Słuchajcie, na dole macie komentarze. Dajcie w nich znać, czy graliście w tę grę, albo czy znacie w ogóle świat. Ja nie znam osobiście Kingfire świat. Możecie napisać, co w nim jest fajnego, co nie. I czy będziecie chcieli zagrać tę grę, bo jesteście fanami tego świata. Ja mam zamiar dopiero go poznać. Jak będę grał w pozostałe jeszcze 2 wersje, może się czegoś więcej dowiem o tym, bo na kartach trochę informacji jest.
Na dole strony, tam gdzieś tam będziecie mieli linki do wszystkich social mediów, gdzie nas znajdziecie, czyli jakiś Facebook, jesteśmy na Twitchu, wiadomo, na YouTubie, jest też Discord, więc zawsze możecie do nas zagrać na Discordzie i zapytać o opinię o grach, albo pogadać o grach, albo umówić się na zagranie, bo lubimy grać, słuchajcie. Będę kończył, żegnam się w takim razie. Słuchajcie, ja jestem Mieszko, to był Kingfire Delve, Zagroda Pogardy, to był kanał Przyjaciela Tura. Ja się żegnam, dzięki bardzo i do następnego.